Partnerem odcinka jest aplikacja eSIM Sail. Partnerem wyprawy do Maroka jest serwis wakacje.pl. Czy można, moi drodzy, być jednocześnie w Fezie i w Efezie? No można, jeśli jest się w tureckim mieście Efes i ma się na głowie odpowiednie nakrycie głowy, czyli Fez. Ale jest jeszcze druga możliwość. Jeśli ma się zdolności bilokacyjne, można być jednocześnie w Efezie w Turcji i w Maroku w mieście Fez. Ponieważ po pierwsze nie mam zdolności bilokacyjnych, po drugie mam na głowie Panamę, więc tym samym uroczyście obwieszczam. Przede mną wspaniałe marokańskie miasto Fez. Miasto, które jest niezwykle ważne nie tylko dla historii Maroka, nie tylko dla historii tego regionu. Ono jest również niezwykle ważne dla historii całego świata. Tutaj mamy wiele rzeczy, które są naj. I właśnie o tych rzeczach, kiedy zjedziemy w dół i wnikniemy w plątaninę owego starego miasta, będę dzisiaj opowiadał. No więc zacznijmy wyliczankę owych naj. Jeśli chodzi o Fez. Otóż Fez ma najstarszą i największą Medinę, czyli stare miasto arabskie. Powstała ona na przełomie VIII i IX wieku po Chrystusie. No i w związku z tym, że jest taka stareńka, ma też najwęższe uliczki. To jest mniej więcej tak skalkulowane, by się mógł tutaj ledwo przedrzeć człowiek na ośle. Wąskość niektórych z tych uliczek i w ogóle kumulacja budynków miała nie tylko na celu pomieszczenie jak największej liczby ludzi, ale chodziło też o zachowanie temperatury. Latem na zewnątrz gorąco, a tutaj chłód. Chodząc zresztą nie tylko po Fezie, po wszystkich marokańskich miastach, nie sposób nie dostrzec, że jest to koci kraj. Ale konstatacja jakże ważna. Te koty, choć wiele z nich żyje dziko, są niezwykle zadbane. Jest ranek. I zobaczcie, co się tutaj dzieje. Mamy tutaj po prostu kocie śniadanie. Ktoś wysypał tym kotom karmę i one właśnie spożywają tutaj masowo swój poranny posiłek. I jeszcze jedna ważna rzecz. Miasto bardzo stare. Kiedyś nie było tu kanalizacji. Dzisiaj jest dostęp do wody. Ale za taką wodę się płaci. Jest też woda darmowa. To są publiczne ujęcia wody. I jak ktoś chce nie płacić albo płacić mniej, to przychodzi i stąd sobie wodę bierze. Jak rzekłem, największa Medina na świecie. Kiedy Francuzi tutaj nastali, no to się obawiali owej wielkiej przestrzeni, pełnej wąskich uliczek, do których nie ma dostępu, owej gęstwy i plątaniny. No i postanowili nieco rzecz zmienić. Zatem wykorzystali istniejące już bramy w murach obronnych, nieco je poszerzyli, dorobili nowe i też porobili takie miejsca dojazdowe. Ale my jesteśmy w samym środku Mediny. Medina jest i tam, Medina jest i tam. I ani tam nie da się już wjechać samochodem. Jeszcze jedna rzecz a propos Fezu. Otóż stare miasto w Fezie jest największym terenem miejskim na świecie wyłączonym z ruchu kołowego. Zatem, jeśli będziecie spali w Riadach, to pamiętajcie, że będziecie musieli swoją walizkę pociągnąć kilkaset metrów albo nawet kilka kilometrów.
Ale jest dobra wiadomość. O, są tutaj takie służby. Ten pan akurat ma inny ładunek, ale tacy sami panowie na zawołanie pakują wam wasze walizeczki i je dowożą. O, tak jak pan tutaj w gotowości. Więc nie turbujcie się. Wszystko będzie dobrze. Targ spożywczy, a w zasadzie mały jego wycineczek. To jest ogrom, to jest żywioł, więc aby nie skakać ruchem konika szachowego, no to skupmy się tylko na zawartości najbliższych stoisk. No spójrzmy tu, do tych skrzynek. Mamy właśnie sezon na oliwki. No więc można kupić sobie surowe oliwki, ale one są niejadalne. Więc co trzeba zrobić? Trzeba je zalewać solanką i taką solankę kilka razy zmieniać. Dopiero potem one po przebywaniu w takiej słonej kąpieli będą nadawały się do jedzenia. Granaty. Jestem ich wielkim miłośnikiem i spożywam je w Polsce. Zarówno sobie wytrzepuję je do jogurtu, jak i wyciskam sok. Ale granat ma zupełnie inne wnętrze i zewnętrze w sensie atrakcyjności. Jeśli granat jest piękny z zewnątrz, to środek wcale nie jest słodziutki. Ja akurat lubię cierpkość i kwaśność granatu, ale właśnie piękna skórka gwarantuje nam ową cierpkość. Jeśli chcemy granatów, które będą miały słodkie wnętrze, to one z zewnątrz muszą być po prostu brzydsze. Pamiętajcie o tym. Teraz owoce drzewa poziomkowego, chlebowiec, no to i w Dalmacji rośnie, ale tego w zasadzie nigdzie indziej nie uświadczycie poza Fezem i okolicami. To jest chlija. Co to jest chlija? To jest smalec wołowy, w którym zatopione są kawałki wołowiny. I to jest używane do robienia jajecznicy. Na tym się robi jajka. Chodźmy kawałek dalej. Przywołuje mnie tu nos. Dzień dobry Państwu. Przepraszam sekundkę, gdyż musimy coś tu zrobić i dokończyć. Przepraszam. To jest stoisko z kiszonkami. Mnóstwo ich jest. To jest idealna rzecz, by sobie stąd przywieźć. Domowo robiona harissa, pasta na bazie papryki i kminu. Pan ma pudełeczka, pan to pakuje kiszone cytryny. Oczywiście są już też do dostania w Polsce, jak i harissa, ale harissa tej jakości w Polsce raczej osiągalna nie jest. Wkroczyliśmy w sektor rybny, no i trzeba koniecznie pokazać dwie największe morskie, marokańskie specjalności. To są mianowicie sardynki, a tutaj są sardele, czyli anchois. Zarówno z jednych, jak i z drugich kraj niezwykle słynie. One są pakowane również do puszek i do nas trafiają. Jeśli kupujecie w Polsce sardynki albo też sardele, to bardzo często są one właśnie z Maroka. Ale mamy też inne piękne rzeczy. Mamy krewety, mamy gambasy, mamy dorady, mamy kawałki filetów z rekina. Mnóstwo niezwykle przyjemnych rzeczy. Koty świetnie wiedzą, gdzie być. Kolejne feskie naj, tym razem śniadaniowe. Najbardziej popularne tutejsze poranne jedzeniowe propozycje. Zupa o nazwie bisara. Na wierzchu to, co widzicie, to jest oliwa, a to jest rodzaj kremu z suszonego bobu, z suszonego grochu i czasami jest do tego dodatek jeszcze suszonego zielonego groszku. Trzeba to potraktować kminem mielonym, wymieszać, no i po prostu zjeść. Praktyczne zastosowanie tego, co przed chwilą widzieliście na straganie, czyli owej konserwy wołowej, smalcu i zatopionego w nim mięsa. To są właśnie śniadaniowe jaja
z użyciem tegoż przygotowywane. Do tego jest łyżka, ale do tego nie ma widelca ani żadnych innych sztućców, gdyż dostaje się ów chlebek i teraz trzeba to jeść właśnie w taki sposób, posługując się chlebem. Podpatrzyłem tutaj miejscowych, natomiast tego jeszcze akurat nie próbowałem. No, dobre i dość kaloryczne, zważywszy na to, że to, co tu pływa, to jest właśnie wołowy smalec. Przepraszam. Tak. Dobre. Ale Bisara interesuje mnie najbardziej, gdyż jestem znanym pożeraczem bobu. Więc teraz wspaniała rzecz. Pire, które jest delikatne, wyczuwa się w tym obecność cebuli, a również czosnku. Ten kmin podkręca całość, oliwa rzecz jasna. No tak, to jest odpowiednia dawka kalorii, by móc rozpocząć godnie dzień. Niektóre z rzeczy sprzedawanych na targu są również bezpośrednio na tym targu wytwarzane. Na przykład słynne ciasto, z którego robi się jeszcze słynniejsze placki o nazwie pastilla. To jest bardzo cienkie ciasto, nieco podobne do ciasta jówka, czy też ciasta strudlowego. Pani ma już to ciasto gotowe, ale surowe. Bierze jego porcję i natłuszczonymi dłońmi natłuszczone ciasto rozciąga. Tak właśnie jak w przypadku strudla. A następnie to się na takim specjalnym urządzeniu piecze. Dobrze z jednej strony, a z drugiej strony już tylko podpieka. I teraz kompozycja takich placków służy do stworzenia jednego placka większego. No to jest właśnie pastilla, ta skończona kompozycja. Z różnymi nadzieniami. Może być na słodko, może być na słono, a bardzo często jest to w ogóle kompozycja słono-słodka, gdyż absolutnie najbardziej topową pastillą jest pastilla nadziewana mięsem gołębia. Dość często dzisiaj jest to kurczak, nie gołąb. Ale na wierzchu mamy, mimo że wnętrze wytrawne, mamy i tak cynamon oraz cukier puder. Jeśli chcecie czegoś arcymarokańskiego spróbować, to pastilla właśnie tym jest. A tutaj kupuje się tylko gotowe ciasto i w domu już samemu finalnie pastillę komponuje. Fez już we wczesnym średniowieczu był jednym z największych ośrodków rzemiosła na świecie. Dlaczego? No dlatego, że był niezwykle strategicznie i dobrze położony. Czyli docierały tu karawany z głębi Afryki, docierały tu karawany z Bliskiego Wschodu i docierały tu transporty z Andaluzji, wówczas we władaniu berberyjsko-arabskim. Potem po rekonkwiście z Andaluzji przyjechali tutaj rzemieślnicy islamscy, wyrzuceni stamtąd. No i ta tradycja w dalszym ciągu istnieje, jest silna. Jak się szacuje, w tym milionowym przeszło mieście kilkadziesiąt tysięcy ludzi zajmuje się rzemiosłem. No i jesteśmy w miejscu, które można niejako zwiedzać, no bo chodzimy po Medinie, ale jest to działający zakład. W tym wypadku mamy do czynienia z aktywnością farbiarską, czyli panowie tutaj zajmują się barwieniem tkani.
Jesteśmy w jednym z najstarszych fragmentów Mediny, na placu Sefarin. Plac Sefarin to plac kotlarzy. No i teraz trzeba opowiedzieć tę piękną historię, na szczęście przerywaną stukiem młotu. Dlaczego ona jest piękna? Plac kotlarzy, gdyż w średniowieczu zaczęli się tu właśnie gromadzić rzemieślnicy kotlarscy, którzy wytwarzali różnego rodzaju wielkie kotły albo też małe kociołki tylko do robienia kuskusu i wszystko inne, co z metalu i miedzi się robi. Ale to, co jest najpiękniejsze w tej opowieści, że tu się nic nie zmieniło przez setki lat. U nas w naszych miastach mamy również ulice szewskie, kotlarskie, mydlarskie, ale to jest tylko pamiątka po dawnych rzemieślniczych aktywnościach. A tutaj jesteśmy na placu kotlarzy i w dalszym ciągu mamy tu kotlarzy. Wspaniałe życie, które niemal w niezmienionej postaci trwa. Jesteśmy w miejscu, które od XI wieku zajmuje się tym samym i się w zasadzie nie zmieniło. Jest tak samo usytuowane. Szułara, garbarnia i farbiarnia skór. Mówiłem o strategicznym położeniu miasta, o tym, że docierały tu karawany z różnych miejsc. No i również skóry. I te skóry tutaj garbowano, farbowano i robiono z nich różne rzeczy. Zresztą niektórym się przyjrzymy. Garbarstwo było prawdopodobnie ze względu na to, jaki zapach dość nieprzyjemny wydobywa się z tych kadzi podczas procesu garbowania, uważane było za zajęcie nieczyste, więc mamy położenie w samym dole Mediny. Garbowanie i farbowanie skór wymaga wielkiej ilości wody. Tutaj w pobliżu mamy rzekę Fez. I tak, tym, którzy tu wkraczają, często wręcza się listki mięty, by je trzymali przy nozdrzach, by ów, szczerze mówiąc, smród nie był zbyt dokuczliwy. Ale człowiek, który wąchał rekina islandzkiego, który otwierał puszkę Sinstromingu, takich zapachów przebóg się w ogóle nie boi. Zresztą unowocześnienie procesu sprawiło, że ten smród nie jest już aż tak bolesny. Z tutejszych wyrobów skórzanych najbardziej interesuje mnie obuwie. A królem tutejszego skórzanego obuwia są babusze, czyli pantofle. Zresztą babusze, papcie, papucie. Zobaczcie, jak ten język blisko chodzi siebie po całym świecie. Kiedyś najcenniejsze, takie, które były symbolem prestiżu i pozycji społecznej, były babusze koloru żółtego. Dlaczego? Dlatego, że niegdyś, by uzyskać taki kolor, trzeba było używać szafranu. A szafran to w dalszym ciągu niezwykle droga przyprawa. I mam teraz dwa rodzaje babuszy. Różnią się one kształtem. Te zaokrąglone to są babusze berberyjskie. Zresztą, zobaczcie, mam na nogach berberyjskie pantofle. Widzicie, są okrągławe, a te spiczaste tutaj to są babusze arabskie. No i teraz któreś nabędę. Zobaczcie, one zawsze mają przydeptaną piętę, no i nie nosi się do tego skarpetek. Ale jest jeszcze jedna jakże ciekawa konstatacja. Jak jestem w Hiszpanii, to kupuję sobie tego typu obuwie. To się w Hiszpanii nazywa botas españolas, ale to nie z Hiszpanii pochodzi. Już wiecie, skąd tego typu buty w Hiszpanii, a zwłaszcza w Andaluzji się wzięły. No stąd. Fez to jest Mekka światowego garbarstwa. Które babusze wziąć? No nie mogę was prosić, byście głosowali, ale chyba jednak wezmę te arabskie.
No dobra, obciach, bo na skarpetę, ale mimo wszystko, no co, porządna rzecz. Tak, chyba biorę te. Porządne babusze. Okularów zapomniałem. Kącik partnerski. A teraz słów parę o partnerze naszego odcinka. Jest nim aplikacja eSIM Saily, która umożliwia nam dostęp do pakietów internetowych w 190 krajach i terytoriach na całym świecie. Najlepiej odpowiedni dla siebie pakiet internetowy zakupić jeszcze przed wyjazdem, żeby po dotarciu na miejsce nie szukać rozpaczliwie miejscowej budki z lokalną kartą SIM. Saily zabezpiecza nas przed złośliwym oprogramowaniem, pozwala na blokadę reklam oraz można dzięki niemu ustawić wirtualną lokalizację. Używaliśmy tego w Ameryce Południowej, w różnych miejscach w Europie, a teraz używamy Saily właśnie tu, w Afryce, czyli w Maroku. I wiemy, że to jest bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie. Z hasłem Maklowicz otrzymacie na wybrane przez Was pakiety 15% zniżkę. Szczegóły w opisie filmu. Partnerem całej naszej wyprawy do Maroka jest serwis wakacje.pl, który ma w swojej ofercie ogromną ilość wycieczek do przeróżnych miejsc na świecie całym. Wśród tej oferty jest również to, co wokół mnie, czyli Maroko, kraj niezwykle interesujący, zarówno pod względem krajobrazowym, jak i kulturowym oraz historycznym. I teraz tylko od Was zależy, jaką formę wypoczynku tutaj wybierzecie. Czy chcecie leniwie odpoczywać w kurorcie miejscowym, jak na przykład w Agadirze, czy też chcecie jeździć i zwiedzać. Korzystając z aplikacji wakacje.pl w Waszym telefonie, możecie wybrać to, co Wam najbardziej odpowiada. Koniec kącika partnerskiego. Oto mury otaczające meczet kairuański. Za chwilę dojdziemy do jednej z 14 bram do tegoż meczetu wiodących. Ów meczet, ową świątynię założono w roku 859. I co w tej historii najważniejsze, w tej opowieści Naj? Otóż przy tym meczecie założono również szkołę koraniczną, wyższą szkołę koraniczną, w której wszakże nie nauczano tylko Koranu. Były tam również i inne dziedziny wiedzy praktykowane, między innymi medycyna. Zatem uważa się, że jest to najstarszy, najdłużej działający uniwersytet na świecie. Jego znaczenie we wczesnym średniowieczu było niezwykłe, gdyż to właśnie stąd szła na Europę recepcja starożytnego dorobku Greków. No tak, dlatego że Arabowie w Andaluzji i tutaj tłumaczyli dorobek na przykład greckich filozofów, ale i dorobek arabskich uczonych. Avicenna, to wszystko szło stąd. To było światło wiedzy, które oświecało również nas. I zarówno ten meczet, jak i uniwersytet, bo dzisiaj to już jest Uniwersytet w Rzeczy Samej, w tym miejscu w dalszym ciągu funkcjonują od roku 859. Moi drodzy, skoro wszystko było dzisiaj w fezie Naj, to niech będzie to również danie Naj, w sensie najpopularniejsze danie marokańskie. Moim skromnym zdaniem, no statystyk chyba nie ma, ale przecież wszyscy słyszeliście o kurczaku duszonym w kiszonych cytrynach. I to właśnie zamierzam zrobić. To nie jest cały kurczak pieczony, to są najczęściej udka albo tak zwane podudzia. U nas się mówi na to pałki. No niech tak będzie. I teraz tak, mamy różnego rodzaju przepisy. Niektóre każą wcześniej mięso z kurczaka marynować.
Ale moim skromnym zdaniem wcale to nie jest konieczne. Chcę Wam również pokazać danie naj w kwestii najłatwiejszej wersji. Więc mamy tutaj mięso z kurczaka. Na razie nie przerażajcie się, to zostanie wymieszane. Sól, sporo soli i przyprawy sypkie, czyli kurkuma, nie cała, trochę kurkumy, trochę mielonego kminu i trochę imbiru, ale imbiru suszonego, sproszkowanego, trochę. I teraz to wszystko trzeba wymieszać. No i czy to się musi marynować naprawdę bardzo długo? No jeśli byłby sens w marynowaniu tego, to trzeba byłoby to wstawić do lodówki na ładnych parę godzin. Możecie tak zrobić, ale możecie też tego nie robić. Po prostu za chwilę przejdziemy do rzeczy. Niech to tylko równomiernie zostanie otoczone w tym, czego tutaj dodałem. W marynacie, w wielu przepisach jest jeszcze jedna rzecz. Czosnek. Ale moim skromnym zdaniem to jest bez sensu, gdyż ten czosnek trzeba będzie ściągać z kurczaka, ponieważ tego kurczaka trzeba obsmażyć na mocnym ogniu. Jeśli czosnek by przylegał do mięsa, to wówczas by się zjarał, byłby gorzkawy i to nie ma sensu. Czosnek dodamy później i tak całość przejdzie tym smakiem, o który nam chodzi. Dobra, no więc to już jest równomiernie w przyprawach otoczone. Na chwilę zamykamy nasz teatrzyk tutaj, a tutaj rozgrzewamy tyle oliwy, oczywiście miejscowej, by dało się to na jak najmocniejszym ogniu obsmażyć. To chwilę potrwa, bo całość musi się mocno zagrzać. Oliwa wydaje się być już bardzo gorąca, więc teraz w pewnym dystansie od naczynia wrzucamy mięso i obsmażamy na mocnym ogniu z obu stron. A voilà. Jedna strona już jest pięknie rumiana, druga dochodzi. I teraz trzeba dodać do środka cebulę, dość sporo cebuli. Tak naprawdę tutejsze sosy, w przeciwieństwie do zup, nie mają w sobie mąki. Harire, czy też ową zupę na bazie strąków, którą dzisiaj na śniadanie jedliśmy, bisarę, je się czasami zagęszcza mąką. Znaczy bisarę raczej nie, gdyż tam mamy strąki zmiksowane. Ale jeśli mamy ich za mało, a w harirze to już na pewno się robi, to się z wodą rozrabia, trochę mąki wlewa i zagęszcza. Natomiast sosy są gęste samoistnie. I od czego mają być one gęste? No, między innymi od tego, co właśnie teraz dodałem. Czyli od cebuli, która przecież się rozpadnie, bo smażenie jest tylko początkiem procesu. Potem będziemy mieli gotowanie i duszenie. Więc teraz ta cebula, żeby na dół padła, i teraz dodaję czosnek. 3 minimum ząbki posiekanego czosnku do środka. I dajmy temu się chwilę podusić. Niczego na razie nie dodajemy. Cebula pod wpływem temperatury zwiotczała, czosnek się nie zrumienił, cebula zresztą też. Można dodawać kolejne składniki, czyli jeszcze więcej imbiru. Na razie można to wsypać w dowolne miejsce. Tu będzie za chwilę płyn, który to wszystko ogarnie. Jeszcze więcej mielonego kminu i jeszcze trochę kurkumy. I teraz, żeby to się nie przypaliło i żeby wszystko się udusiło, a najpierw nawet trochę gotowało, wlewam tutaj wywar z kurczaka. Miejscowa kostka, której właśnie użyję. Więcej nie trzeba. Dobra, ale to nie wszystko. Teraz tak, tu mam dość sporo natki pietruszki, jak i natki kolendry pomieszane. To trzeba delikatnie przesiekać, bo to się i tak rozleci w procesie duszenia. No po prostu tak. I teraz wszystko do gara. Voilà. I
coś, co nie jest miejscowym kanonem, ale ja tego dodam. To znaczy harissa. Miejscowi robią harissę. Harissa nie jest tutaj tak wszechobecna jak w Tunezji i miejscowe dania nie są najczęściej pikantne, jeśli to leciutko. Ale wiecie, my to robimy dla siebie. Tej harissy niedużo. Tyle. Pak. No i na razie nie dodaję soli. Mamy bulion, mamy osolonego kurczaka. W tej chwili już nie muszę nic robić. Wystarczy to przykryć. I to w tej chwili jeszcze nie ma nic wspólnego z kurczakiem w marynowanych cytrynach. Ale one czekają na swoją kolej. Szanowni Państwo, finiszujemy. Naczynie należy odkryć, żeby sos odparował. Widzicie, tutaj dzieje się magia. On już jest gęsty. Te wszystkie aromaty się połączyły. I teraz finalne składniki, które przesądzają o tym, jakie jest to danie. Oliwki z pestkami. Ja wiem, wielu z Was woli oliwki bez pestek, dlatego że nie trzeba pestkami pluć, ale wierzajcie mi, oliwki z pestką mają więcej smaku. Gdy się je pozbawi pestki i wrzuci do zalewy, to ta zalewa wypłukuje ów smak, więc tak jest lepiej. Miejscowi tak to robią. I coś, co jest w nazwie tego dania, mianowicie cytryny. No i teraz tak, tu mamy cytrynę świeżą, gdyby ktoś chciał ewentualnie rzecz na końcu dokwasić. A tu mamy dwie cytryny kiszone. Zobaczcie, one się różnią wyglądem. Jak się takie cytryny robi? No trzeba przede wszystkim mieć cytryny bio, czyli niepryskane, niewoskowane. No i należy je ukisić w solance. Przepisy znajdziecie na to bez problemu w internecie. To nie jest skomplikowana rzecz. Tylko trzeba znaleźć dobre cytryny. To się da bez trudu, również u nas w naszym kraju da się to zrobić. I teraz tak, kroimy je na ćwiartki i wnętrze jest nam do niczego niepotrzebne. Wnętrze tych cytryn to są pestki, ów miąższ, on nie ma już smaku, on jest tylko słony w zasadzie. Chodzi o skórkę, ową cudowną skórkę, która w tym procesie dostaje dodatkowych aromatów. Jeśli nie chcecie tego robić w domu, to bez problemu można kupić takowe cytryny w sklepach z bliskowschodnią żywnością, turecką, arabską, w internecie. Ja sam kupuję w Krakowie cytryny rzeczone marokańskie w słoikach po prostu. Dzięki temu widzę, co jest w środku. To nie jest mi potrzebne, to odkładam tutaj. A ową skórkę kroję w takie oto paseczki. I to zaraz znajdzie się w środku, czyli skórka z jednej marynowanej, kiszonej cytryny, pokrojona w rzeczone paseczki i oliwki. Wrzucam wszystko, mieszam. To teraz musi jeszcze nieco odparować. Musi dostać owego cytrynowego posmaku. 5, góra 10 minut. Jemy. Kompozycja jest skończona. Wszystkie aromaty się połączyły. Naprawdę nie trzeba tutaj dużo. Widzieliście, te sypkie przyprawy są w każdym naszym supermarkecie. Kiszone cytryny dostaniecie bez trudu. Oliwki również. Jeśli kupicie wolnowybiegowego kurczaka, możecie to śmiało zrobić. A to jest, moi drodzy, jedna z tych rzeczy, która jest niezwykle prosta. O, zobaczcie, jakie mięciutkie. Rozpada się. Która jest nie tylko niezwykle prosta na skóreczkę z cytryny, ale również wybitna. W kategorii najprostszych i najlepszych jest to jeden z czołowych bohaterów.
Słońce zachodzi, muezin wzywa na wieczorne modły. My znowu zagłębiamy się w plątaninę uliczek Mediny. Idziemy w bardzo konkretnym celu. Idziemy po prostu na kolację. Miejsce, do którego idziemy, nazywa się Darori, czyli teraz albo natychmiast. To nazwa restauracji. No i nasza kolacja nie będzie natychmiast, ale za jakieś 2-3 minuty. Po zmroku to też wszystko wygląda świetnie, tylko że dość trudno różne rzeczy odnaleźć. Nie tylko po zmroku. Największa na świecie plątanina takich starożytnych, medyńskich uliczek. Ale już wiem, to jest tu. Merci. Między innymi na tym właśnie polega genialność Maroka. Dochodzisz gdzieś krętą, wąską uliczką Mediny, stoisz przed bramą albo też drzwiami, wchodzisz do środka, wydaje ci się to z początku niepozorne i nagle trafiasz w coś takiego. To jest dar, czyli dom, ale przy okazji jest to riad, ponieważ mamy wewnętrzne patio, właśnie na nim siedzimy. Tam na piętrach są normalne mieszkania. Nie mieszkają tutaj przypadkowi ludzie, lecz właściciele tejże restauracji. No i teraz jak najszybciej muszę wam opowiedzieć o tym, co mamy przed sobą, żeby nam to wszystko nie wystygło. No więc tak, to jest kuskus jagnięcy. Tutaj na wierzchu mamy rodzynki, jarzyny, ciecierzycę, welpłaszisz i to jest to. Przejdźmy do drugiego rodzaju kuskusu. To jest kuskus wegetariański, jarzynowy. Ale że nie ma nic gorszego na świecie niż kuskus suchy, do tego jest bulion do podlania. Suchy kuskus jest dla ludzi na ostrej diecie albo dla ludzi, którzy leżą w szpitalach, albo też dla noworodków. Kuskus musi być wilgotny. To jest pastilla. Mówiłem dzisiaj o tych plackach, widzieliśmy jak się robi to ciasto, przepraszam, ale ślinianki pracują. To jest mianowicie pastilla zrobiona z owocami morza, a w środku są smardze z gór Atlasu. To jest tagine jagnięcy razem z fasolą, a to jest duszona jagnięcina razem z solonymi, kiszonymi cytrynami. No i zobaczcie, do doprawienia poza bulionem mamy jeszcze domową harisę, mamy domaine de Sahari, czyli marokańskie czerwone wino. A ja teraz wbiję harpun w moje danie, gdyż chcę wam to pokazać w przekroju. Dobra, zrobimy tak. O, przeniesiemy to na mój talerz, nie burząc tej kwiatowej, cudownej kompozycji i pokażę wam w przekroju, jak to wygląda. Widzicie? To czarne tutaj to są smardze, ale czuć też wyraźnie aromat owoców morza i ryb. Idą. Powiem wam szczerze, owo zaskoczenie, zważywszy na niepozorność wejścia i uliczki i wspaniałość tego miejsca, jest jeszcze większe, ponieważ kuchnia jest również wspaniała. I właśnie takiej kuchni życzę wam w Maroku. Fantastyczne danie. Czuję anchois oraz sardynki. Doskonała rzecz. Doskonała rzecz. Halas.